Niemal każda osoba, którą tutaj widzisz, jest uchodźcą. Wszyscy uciekli z Syrii, najczęściej tylko z tym, co byli w stanie unieść. Myśleli, że to na kilka miesięcy. Dziś od ich wyjazdu mijają lata, a oni wciąż żyją tutaj, w Libanie. W niewykończonym domu po lewej, w namiotach z folii za nami i w tysiącach podobnych miejsc. Razem z pracownikami Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej spędzam kilka dni w prowincji Akkar na północy Libanu. Odwiedzam tam uchodźców i poznaję ich historię. Gdy jedziemy ulicami Bejrutu, stolicy Libanu, widzimy budynki wciąż noszące ślady długiej wojny domowej. Od jej końca minęło zaledwie 21 lat, gdy w 2011 roku kraj musiał zmierzyć się z kolejnym kryzysem. W sąsiedniej Syrii protesty przeciwko reżimowi Bashara al-Assada przerodziły się w krwawy konflikt. Setki tysięcy Syryjczyków postanowiły szukać schronienia za libańską granicą. Dziś, 6 lat od początku kryzysu, w kraju wielkości województwa świętokrzyskiego mieszka ponad 1 milion uchodźców. Syryjczycy stanowią teraz 1/4 ludności Libanu. Uchodźcy są rozproszeni po całym kraju. Mieszkają w największych miastach, miasteczkach i wsiach. Wielu żyje w rejonach przygranicznych. Gdy jedziemy przez prowincję Akkar, syryjska granica jest bardzo blisko. To, co widać za zieloną doliną ciągnącą się wzdłuż drogi, to już Syria. Niektórzy uchodźcy dosłownie widzą stąd swoje domy. Nie mogą jednak bezpiecznie wrócić. What is your name? Jakub? I'm Patrick. W Libanie od ponad pół wieku żyją już uchodźcy z Palestyny. Ich obozy zmieniły się w dzielnice miast. W niektórych z nich rząd ma ograniczoną kontrolę. Między innymi z tego powodu Liban nie zgadza się na tworzenie obozów dla Syryjczyków. Pomimo tego, co 5. uchodźca mieszka w nieformalnych obozowiskach, takich jak to. W tym namiocie mieszka 6-osobowa rodzina. Latem wewnątrz prowizorycznej konstrukcji panuje duchota. Zimą przeraźliwy chłód. Jeżeli znajdą się pieniądze, uchodźcy mogą napalić w piecu. To bywa jednak niebezpieczne. Co roku dziesiątki Syryjczyków giną w pożarach namiotów. Dlatego Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej prowadzi w namiotowiskach szkolenia ze strażakami. W jednym z namiotów rozmawiam z Amarem. Tu śpi 8-osobowa rodzina. Dzięki funkcji tłumacza na telefonie dowiaduje się, że 17-latek pochodzi z Homs. Chwila pisania i na ekranie ukazuje się kolejne zdanie. Tu nie ma dla mnie szkoły. Marzę, by wyjechać do innego kraju, mieć lepsze życie i móc sobie pozwolić na naukę. Ponad 3/4 uchodźców w Libanie to kobiety i dzieci. Wiele z tych, które spotykam, jest zbyt młodych, by pamiętać Syrię. Jedyne życie, jakie znają, to życie uchodźcy. Niektóre urodziły się już w Libanie. Nie mają obywatelstwa i nie przysługują im żadne prawa. Wiele z nich nie chodzi do szkoły. Temu mężczyźnie udało się przeprowadzić do mieszkania po tym, jak przeszedł operację serca. Jednak w namiotach za nami wciąż mieszkają jego dorosłe dzieci i ich rodziny. Mówi, że w Syrii nie ma do czego wracać. Jego wioska jest zrównana z ziemią. Większość uchodźców wynajmuje pomieszczenia mieszkalne od Libańczyków. W miasteczkach płacą $100 lub więcej za wynajęcie garażu, piwnicy lub dusznej izby w surowym budynku. Często rodziny nie mają żadnego źródła dochodu. Tysiące z uchodźców, tak jak Muhammad, mogą pozwolić sobie na wynajem tylko dzięki wsparciu finansowemu od Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej i MSZ. Jednak na zapewnieniu schronienia ich problemy się nie kończą. 60-latek z Homs i jego żona potrzebują po $200 miesięcznie na leki na cukrzycę i serce. W mieszkaniu z sufitu cieknie woda, odpadają kawałki betonu. Mężczyzna mówi, że boi się wyprowadzić. Jest w Libanie nielegalnie. Zmiana miejsca pobytu grozi aresztowaniem. O spotkaniu z żyjącymi w innym regionie kraju dziećmi nie ma mowy. Pozostaje tęsknota. Sahar mieszka w garażu przy ruchliwej drodze.
Podczas rozmowy przez uchylone metalowe drzwi wpada odrobina światła i hałas samochodów. Kobieta z Homs opiekuje się chorującą na cukrzycę matką. Dziś ta jest w szpitalu. Już 3. raz przeszła amputację fragmentów nogi. Sama Sahar też cierpiała. Ktoś strzelał. Pociski rozbiły szybę. Szkło wbiło mi się w rękę. Przez pół roku nie mogłam nią ruszać, wspomina kobieta. Jej siostra jest uwięziona w Homs, gdzie wciąż toczą się walki. Rozmawiają przez telefon. Sahar wie, że siostra żyje w strachu. Gdy pukamy do mieszkania sióstr, Rukai, Zendar i Sibu, z początku boją się otworzyć drzwi. Jedna z nich cierpi na zespół stresu pourazowego. Z ich okna roztacza się piękny widok, jednak one nie czują się tam dobrze ani bezpiecznie. W środku wilgoć, puste ściany, na podłodze cienkie koce z logo UNHCR. Kobiety boją się swojej przeszłości i boją się o przyszłość. Przez rok żyły w rejonie ciężkich walk. Ich dom zbombardowano. Brat trafił do reżimowego więzienia, jego 2 synowie zginęli. Siostrom udało się uciec. Teraz mieszkają w Libanie, zaledwie kilka kilometrów od zniszczonego domu. Dziś pieniędzy nie starcza im ani na wynajem, ani na jedzenie. Właściciel regularnie straszy je konsekwencjami długu. Wszystkie 3 mają problemy ze zdrowiem. Zendar nie dowidzi. Ostatnio uderzył ją przez to samochód. Mogłaby dostać pomoc w klinice dla uchodźców, brakuje jej jednak 1000 libańskich funtów, czyli niecałych 3 zł na przejazd autobusem. Wynajem kosztuje $130. 100 pokrywa PCPM, reszta zmienia się w dług u właściciela. Odwiedzamy także uchodźców żyjących w ubogich dzielnicach Bejrutu. Ci muszą często płacić jeszcze więcej za wynajęcie mieszkania. Rodzina chrześcijańskich Kurdów, którzy uciekli z Kobane przed ofensywą państwa islamskiego, dostaje $130 od PCPM. To jedynie 1/3 tego, ile wynosi czynsz. Abidel, głowa rodziny, nie może pracować. Przez chorobę jego ręce i stopy pokryte są zdrogowaciałą skórą. Pracodawcy go nie akceptują. Na tę samą chorobę cierpi jeden z jego synów. Nauczyciel wyrzucił go przez to ze szkoły. Tutaj lekarze im nie pomogą. Dlatego ojciec marzy, by rodzina wyjechała do Kanady. Kawałek dalej mieszka rodzina Amara. W Syrii pracował w stolarni i dzięki temu teraz udaje mu się dorabiać, wykonując drobne naprawy dla ludzi z okolicy. 36-latek z żoną i dziećmi uciekli z Aleppo, gdy na ich dom spadła bomba. Amar pomagał zbierać ciała zabitych własnym samochodem. Po tym nie wyobrażał już sobie dłużej zostać w Syrii. Dziś, po kilku latach w Libanie, nie wie, jaka będzie przyszłość jego i jego dzieci. 6-letni Muhammad i 8-letnia Sedre wyglądają wesoło. Jednak wciąż proszą ojca o coś, czego ten nie jest w stanie im dać. Żyjemy z dnia na dzień. Czy kiedyś będzie lepiej? Allah jest miłosierny, mówi Amar. Potrzeby Syryjczyków nie kończą się na zapewnieniu pracy i mieszkania. Dzieci uchodźcy przez lata nie mogły chodzić do szkoły. Teraz potrzebują zajęć uzupełniających. Klasy są pełne. W tym czasie matki ustawiają się w klinice, która obsługuje uchodźców za symboliczną opłatą. Dziś przyjmuje ginekolog. Większość uchodźców, z którymi rozmawiam, marzy o pokoju i powrocie do Syrii. Jednak gdy uciekali z ojczyzny, sądzili, że wrócą za kilka miesięcy. Teraz są tu od 4, 5, 6 lat. Prędzej diabeł trafi do nieba, niż my będziemy mogli wrócić, mówią niektórzy.